Ja już sobie nalałam tego rosołu takiego kolagenowego i słuchajcie, żeby on był jeszcze bardziej zdrowy, dodajmy troszkę kurkumy. Kurkuma też jest bardzo zdrowa i poprawi też nam kolor. Także troszeczkę kurkumy i dam posiekaną natkę pietruszki. Słuchajcie, będzie to samo zdrowie. Także polecam. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić taki bulion kolagenowy. Taki rosół kolagenowy. Jest on bardzo zdrowy na paznokcie, na stawy, tak samo regenerujący, jak jeżeli jesteśmy chorzy. Fajnie popijać taki bulion w szklaneczce, ale też bardzo dobrze się sprawdzi jako dodatek do zupy jakiejś, do sosu, żeby dodać. Nawet jako baza można dodać coś takiego. Także zachęcam do zrobienia takiego bulionu kolagenowego. Moja babcia go często robiła, bo bolały ją stawy i ona często robiła taki właśnie nie rosół, tylko jakby sam bulion właśnie kolagenowy. Czym się przede wszystkim u mojej babci różnił? Tym, że nie był on na mięsie. Tutaj liczyły się przede wszystkim łapki z kurczaka. No jeżeli kogoś to brzydzi, nic nie można na to poradzić, ponieważ one mają bardzo dużo tu ścięgien, chrząstek, kości, praktycznie same i one mają bardzo dużo kolagenu. Do tego dodam jeszcze kości, to są kości wołowe. Tu nie ma nic mięsa, to są same kości wołowe. Takie dostałam i takie po prostu będą, o, kostki wołowe. I to jest około pół kilograma kości wołowych, około 80 deko już. I teraz pokazuję wymytych łapek. One są bardzo dokładnie wszędzie poumywane i ja wiem, że nie wszyscy, ale ja obcinam pazurki. Tak jak tutaj są, o, wyostrzy pazurki. Tak. To ja te wszystkie pazurki po prostu biorę nożyczkami czy nożem bardzo szybko w tym miejscu, o, przed paznokciem obcinam. No, ale mówię, nie trzeba, bo wiem, że nie wszyscy obcinają. Ja już mam praktycznie we wszystkich obcięte te pazurki. Tak, jeszcze jedna mi została, o, łapki czyściutkie. Dobra, wszystko jest, nie ma żadnych. I mam też grzbiet od kaczki. Może być grzbiet od indyka, grzbiet od jakiegokolwiek innego ptaka. Tutaj też nie ma mięsa, tu są same kości. I tak ma być. Tą skórę też dam, niech się wygotuje. Jak będzie za dużo tłuszczu, to po prostu zbiorę. I taki właśnie grzbiet jeden z kaczki. Taki dość duży, on ma około pół kilograma, może troszkę więcej, z 60 deko. I z 50 deko takich kości wołowych i łapek około 70-80 deko. Będę robić ten bulion kolagenowy, ja będę robić w wolnowarze, ale w takim zwyczajnym garku też można zrobić. Także wkładam te nasze obrane łapki z kurczaka i wymyte. Ja zazwyczaj je robię tak, że całe mięso, które mam tutaj, wkładam do lodowatej wody, do miseczki. Do tego daję 2-3 łyżki soli, moczę około godziny, półtorej i później płukam mięso i one wtedy jest bardzo ładnie wypłukane z krwi i pozostałości.
Tutaj wsadzam też nasz grzbiet, nawet go nie będę kroić. Nasze kości wołowe. O. Tak. Wszystko ląduje w garku. Im większy garnek, tym lepszy. Ja tutaj mam chyba 6-7 litrów, tak mi się zdaje. Zaraz wam pokażę. O. Jeżeli nie macie takiego garka, zaraz, żeby się nic nie to tak jak mówię, możecie dać do zwykłego garka. Zwykły garnek też się nada. Do tego wrzucam czosnek obrany. Tak. Do tego wrzucam kawałek papryki pikantnej. Cebulę opaloną. 2-3 listki laurowe. Ma być bardzo esencjonalny ten wywar. Kilka ziarenek ziela angielskiego i kilka ziarenek jałowca. Zaraz obiorę marchewkę, 1 por. Tak. Obieram marchewkę, pietruszkę i seler. Marchewki pomyte i obrane. Wrzucam w całości. Tak. Pietruszka była za gruba, więc ją tu przekroiłam. To wszystko jak zacznie się gotować, będzie zmniejszać swoją objętość. Do tego seler taki średni. Tak. Wiem, że wydaje wam się, że to jest dużo, ale tak jak mówiłam, bulion ma być bardzo esencjonalny. I ja mam lubczyk zamrożony. 1-2 gałązki lubczyku. I teraz tak, jeżeli robicie to u siebie w garku, będziecie robić to na gazie albo na indukcji, zalewacie to zimną wodą. Jeżeli będziecie tak jak ja robić w wolnowarze, zalewamy to wrzącą wodą, żeby po prostu nie zrobił nam się biały, taki mętny rosół, tylko ma być przezroczysty. Wolnowar ma zazwyczaj 3 funkcje. Na pierwsze takie bardzo w niższej temperaturze gotowanie, później na 2 to jest takiej troszkę wyższej temperaturze gotowanie i trzecia funkcja to jest podgrzewanie, utrzymywanie ciepłej potrawy. Ja będę podgrzewać na 1, na tej najmniej jakby grzania. On tylko będzie tak delikatnie, tak ból robił i ja nastawiam o godzinie 18, tak, na wieczór i do godziny jutro, ja wiem, 15 będzie się to gotować. Taki bulion powinien się gotować minimum 6-8 godzin, a najwięcej to, no nie wiem, cały dzień i całą noc. No mówię, mój będzie się gotował od 18 do 6, to jest 12, już wam mówię, 12, 18, około 18, 21 godzin będę gotować ten bulion. Zalewam wrzątkiem. Fajnie jest, jak ma się właśnie wolnowar, ponieważ on, jeżeli się go przykryje, to z niego praktycznie w ogóle nie ubędzie nam płynu. Tyle ile nalejemy, tyle praktycznie płynu będzie. Jeżeli będziemy nastawiać w garku na gazie, to musimy pilnować, by nam płyn nie wyparował. Jeżeli będzie parował, dolewamy wrzącej wody. Dopełniam wrzątkiem. Tak.
będę na sam koniec. I teraz, żeby nie zapomnieć, dajemy tu łyżkę octu jabłkowego lub łyżkę soku z cytryny, żeby lepiej nasze kości pod wpływem gotowania się po prostu rozpuszczały. I zamykam. Ja, tak jak mówię, nastawiam o 18. Włączam na 1 wolnowar. U mnie pokazało się 8 godzin, ale ja oczywiście zaraz przestawię na więcej i widzimy się za 21 godzin. I widzimy się na drugi dzień. Powiem Wam, że minęło w sumie 25 godzin. I to jest właśnie fajne. Ja odkryłam to raz, jakieś 4-5 godzin temu, żeby posolić. Ten cały to taki rosół kolagenowy, dlatego że sam to nie jest wywar kolagenowy, bo wywar by był sam z mięsa, a ja dodałam warzywa, ale też tak można. Powiem Wam, że pachnie w całym domu. Dodałam soli, soli dodajemy tyle, ile możemy, ile lubimy. I teraz tak, ja będę wyciągać, ja już patrzyłam, to praktycznie wszystko rozpływa się pod dotknięciem i tak ma być. Wyciągam to, co mi nie będzie potrzebne, to, czego nie będę używać, to wiadomo, cebula, która się już prawie też rozgotowała. Wolnowar jest tyle fajny, że warzywa, chociaż gotowały się 25 godzin. One praktycznie się nie gotowały. Ja to wyłączę już garnek, bo on... O. Dobra. On tylko tak delikatnie pykał, ale mówię, w garku też to można zrobić. Wyciągnę por, bo por mi też nie będzie potrzebny, ale już pietruszkę wyciągnę do innej miseczki, bo pietruszka, marchewka mi się przyda. Słuchajcie, one są ugotowane, ale one się nie rozpadają. Także to, co mi się przyda, to wyciągnę i będę przelewać, słuchajcie, odcedzę oczywiście od mięska i będę przelewać sobie albo do słoików, albo ja mam takie plastikowe pojemniki, to jest 0,55 litra i one są od -40 do +100 stopni. Można zmyć w zmywarce. Są to przeznaczone do żywności. Ja je uwielbiam. One mają tu silikonową uszczelkę. I jeżeli naleję wrzątek i zamknę, to one tak zasysają jak słoiki, tylko tyle, że są lżejsze. Seler też, bo ja lubię seler. Ja sobie po prostu zrobię w ten sposób. Do kilku pojemniczków dam sam wywar, a do reszty dam, słuchajcie, z warzywami. Ja łapki wyrzucam, my tego nie jemy, ale wiem, że są ludzie, którzy lubią łapki. Ja po prostu uważam, że próbowałam, to jest nie mój smak, co nie oznacza, że one są niedobre. Nie, po prostu to nie jest mój smak. Ja nigdy nie mówię, że coś jest niedobre, bo jeżeli komuś innemu smakuje, to znaczy, że to jest dobre, tylko po prostu mi coś może nie smakować. O, także ja wyciągam mięsko, wyciągam do osobnej miseczki. Wszystko to, co mi się już nie przyda, to wyciągnęłam. Tutaj schrząstek i będzie zadowolony mój piesek. To zostawiam, tak jak mówiłam, a bulion będziemy przelewać
tak jak mówiłam, do słoiczków albo do takich, jak to się nazywa, kubeczków przez sitko. Mówię Wam, pachnie pięknie. I taki bulion zakręcony, jak ostygnie, słoik złapie, możemy przechowywać w lodówce nawet ponad miesiąc czasu. Chociaż u mnie nigdy nie stoi więcej niż miesiąc. Tu mam czysty bulion. Piękny bulion. Do tego sobie wkroję marchewkę, pietruszkę i będę miała na zupę jakąś. A część ze 2 buliony sobie zrobię takie czyste, bez marchewki, bez niczego, do popicia sobie. Także już teraz nie będę to przy Was robić. Zachęcam do robienia takiego bulionu kolagenowego, bo jest naprawdę zdrowy. Jest naprawdę zdrowy, bardzo fajny jest na paznokcie, na skórę, na włosy. Poczytałam i naprawdę jest to coś fantastycznego. Także polecam zrobić, a tym bardziej, że można zrobić to w dużym garku i w słoiczkach sobie przechowywać w lodówce nawet ponad miesiąc czasu. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!